Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Chyba wszyscy są zaskoczeni, że ten pocisk doleciał do Polski i spadł tam, gdzie spadł, bo informacje o tym, że w naszą przestrzeń powietrzną wlatuje obcy pocisk, w zasadzie tej informacji nie było w mediach, nie było nigdzie, nikt nikogo nie informował, nikt nikogo nie ostrzegał o tym, bo tak na dobrą sprawę rozumiem, że ten pocisk H-55 to był pocisk masowy, czyli głowica była neutralna, nie bojowa, tylko wagowa, zatem nie mogła wyrządzić niczego złego, natomiast szczęśliwie oczywiście, natomiast moim zdaniem źle się stało, że nie wykryto we właściwym czasie, nie zareagowano na te rakiety w przestrzeni powietrznej. Dwa powody. Pierwszy, nie mamy nigdy pewności, czy ta rakieta nie jest nosicielem broni jądrowej, jak była z założenia budowana, czy nie ma głowicy tej 300-kilogramowej jak H-555, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że system, który powinien działać, nie zadziałał. I mówienie teraz nam wszystkim o tym, że był pocisk monitorowany i śledzony, to jest dużo za mało. I panu powiem jeszcze jedną rzecz. Dopóki nie ujawniono tego faktu, że ta rakieta spada w Polsce, to nie wiedzieliśmy my, ale też nie wiedzieli o tym Rosjanie, że ta rakieta spada do Polski. Teraz Rosjanie wiedzą o tym, że jedna z rakiet urwała im się spod kontroli i poleciała pod Bydgoszcz. I pan jaki jest wniosek dla Rosjan? Dla mnie z tego wszystkiego, to że spadł ten pocisk, te wszystkie te zamieszania wokół pocisku, śledztwa są mało istotne. Dla mnie istotne jest to, że Rosjanie wyciągają wniosek, Polska ma dziurawą przestrzeń powietrzną, albo jeżeli śledzono pocisk, nie ma mocy decyzyjnej tych, którzy powinni podjąć decyzję o natychmiastowym zestrzeleniu rakiety, bo jeżeli rakieta wlatuje w przestrzeń powietrzną, to my nie wiemy, czy jest rakieta, bo to może być i nasza. Trudno to ocenić. W związku z tym się identyfikuje poprzez sygnały jasły obcy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować, jest rakieta obca, to ona natychmiast polega zestrzeleniu. Znaczy, panie redaktorze, tego się nie da wytłumaczyć. Nie popisali się ci, którzy są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Bo jeżeli mówią dzisiaj, że śledzili, to czemu nie wyśledzili, gdzie upadła ta rakieta? Wie pan, to jest w tej chwili wokół tematu będzie budowało się wiele legend, wiele wyjaśnień. Będą oficjalne komunikaty, półoficjalne, będzie rząd mówił oficjalnie o tym, co było, przekonując nas, że w sumie to się nic nie stało przecież. Stało się. Stało się i to bardzo poważne zagrożenie naszego bezpieczeństwa, ale to świadczy o tym, że te systemy i ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to zadziałało, nie są na tyle decyzyjni chyba, żeby móc sprawować odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Nie potrafię tego wytłumaczyć, panie redaktorze, tym bardziej, że ja w swojej praktyce wojskowej miałem kilka zdarzeń nie z H-55, ale z innymi rakietami różnego typu, przeciwlotniczymi też, polskimi, czy to z wyrzutni KUB, czy nawet z OS, gdzie myśmy śledzili do końca i myśmy rakiety wyśledzili do końca, jeżeli się urwały spod kontroli. I nigdy nie spoczęliśmy, dopóki nie odnaleźliśmy tego, co powinniśmy odnaleźć. To jest rakieta dla bombowców strategicznych i bombowców dalekiego zasięgu lotnictwa strategicznego armii rosyjskiej. Ona ma zasięg coś do 3000 kilometrów maksymalnie. Choć wydaje mi się, że zasięg wskazuje na to, że mogli to zrobić również i spod Woronerza, czy spod Kurska. Znaczy generalnie Rosjanie prawdopodobnie, tak sądzę, używają tego typu rakiet, które są wypełnione masą bitumiczną, mówię o głowicach, tych, które nie są jądrowymi, po to, żeby mylić system obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej Ukrainy. Mnogość rakiet powoduje to, że system ma bardzo ograniczone możliwości zwalczania rakiet. Jeżeli leci rakieta bojowa i obok niej leci rakieta wypełniona masą, tą mylącą, znaczy tą masą zastępczą, wagową jakąś, no to jeżeli się uda Rosjanom zmylić system i rakieta poleci do tej rakiety z wagowym ładunkiem, to ten bojowy doleci do celu. I temu ma to służyć. To jest takie, bym powiedział, Rosjanie często używali tak zwanych wabików i być może to był jeden z wabików, który miał zmylić czujność i sprawczość systemu obrony powietrznej armii ukraińskiej.
Znaczy generalnie ta rakieta się tak nie zarywa głęboko pod śnieg, a tym bardziej, że nie był taki śnieżyc, żeby śnieg był taki kopny i taki głęboki. Zresztą poza tym, wie pan, nawet jakby to było na śniegu, to przecież byłby ślad na śniegu. Tego się nie da ukryć. A poza tym wojsko i wszyscy inni dysponują takimi środkami, że mogą w lesie zidentyfikować, wykryć taki pocisk różnego rodzaju urządzeniami do wykrywania. Znaczy tu chodzi nawet moim zdaniem nie chodzi nawet o Rosjan, tylko chodzi o naszych, na jakim poziomie została informacja zatrzymana. Bo kluczową sprawą jest to, do jakiego poziomu informacja dotarła. Czy do poziomu najwyższego poziomu dowodzenia wojskowego, czy do poziomu politycznego do kierowania państwem. Nie jestem panu w stanie powiedzieć, na jakimś poziomie ta informacja została zatrzymana, a na jakim nie jestem w stanie powiedzieć. Ona z założenia była budowana jako rakieta, nosiciel głowic jądrowych nawet do 200 kiloton. To bardzo dużo. A zrobiono z niej również CH-555 jako tą, która nosi głowicę zwykłą, okołoburzącą wadze 300 kg. Bardzo niebezpieczna rakieta. Nieprzyłączanie się do systemu, który będzie budowany w Europie wobec braku faktu, że my nie mamy swoich technologii, tylko my sięgamy po inne technologie, nie jest optymalnym rozwiązaniem dla Polski. A cały czas kwestionowanie tego, co mają Niemcy, można Niemców nie lubić. Dziadek spędził w Buchenwaldzie 5 lat. Nie mam powodu do miłości do Niemców, ale oni mają doskonały system IRIS-T, który ma według Ukraińców 100% skuteczność. Czemu my mamy takiego systemu nie mieć? Zawsze patrioty są uzupełniane systemami mniejszego zasięgu, średniego zasięgu, krótkiego zasięgu, znaczy bliskiego zasięgu. Tych systemów jest różnych, bo system ognia przeciwlotniczego czy obrony powietrznej jest wielowarstwowy. Jest kilka warstw, od dalekiego przez średni, bliski do krótkiego zasięgu, z tego do bliskiego, bo najbliższy to jest bliski, to jest nasz Piorun, czyli najkrótszy. Natomiast naryw to jest średniego zasięgu, z tym, że z tego co zrozumiałem, to będzie system brytyjski. Czy będzie, nie wiem, w każdym razie budowa europejskiego systemu w kontekście tego, że Europa ma się bardziej zbliżyć do siebie i do Stanów Zjednoczonych, pozwoli moim zdaniem, i to jest przyszłość, budować zintegrowane, zaawansowane technologicznie, wspólnie przez wszystkich systemy obrony powietrznej. Dlatego, że systemy obrony powietrznej są systemami niezwykle skomplikowanymi, technologicznie zaawansowanymi i nie każdy z partnerów europejskich ma dostęp do takich technologii. My na pewno nie mamy i my się będziemy. To między bajki włóżmy to, co opowiadają, bo rzeczy są unikalne, te, które chociażby są w francusko-włoskim systemie SAMPTI, czy tym wspomnianym przeze mnie wcześniej niemieckim systemie IRIS-T, doskonałym zresztą. My funkcjonujemy w NATO, w sojuszu. I uważam, że przestrzeń powietrzna sojuszu jest sprawą sojuszu. To nie jest tylko polska sprawa, ale to jest również sprawa sojuszu. Polska jest na drodze między Rosją a głębią sojuszu. A zatem uważam, że powinny być to systemy, te, którymi my dysponujemy nasi sąsiedzi, oparte o wspólne dowodzenie, może regionalne, jakieś terytorialne, wydzielone, ale oparte o dysponowane środki obrony powietrznej różnych systemów, które chronią przestrzeń powietrzną NATO, tym bardziej, że wschodnia flanka, na której my jesteśmy, na wschodniej rubieży NATO, jest zawsze najbardziej zagrożoną i w zasadzie na tym kierunku powinna być skupiona cała uwaga NATO. Ja uważam, że trzeba dać odwagi ludziom tym, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji. Ja byłem w wojsku wiele lat i wiem, i znam ludzi na wskroś, i wiem, na kogo można było postawić i nie pytać, czy waha się, czy nie będzie się wahać. Ale znam też takich, którzy się wahają, bo nie chcą brać odpowiedzialności za coś, za co powinni wziąć właśnie. Wydaje mi się, że tu chodziło głównie o to, że ktoś bał się podjąć decyzję, obawiał się podjąć decyzję i konsekwencje tej decyzji, że użył rakiety. Uważam, że jeżeli się broni naszego bezpieczeństwa, może się pomylić. Ale wolę taką pomyłkę niż tą, że się przepuści obcą rakietę, która może być nosicielem głowicy jądrowej. To jest bycie liderem w wojsku, to bycie odpowiedzialnym, kompetentnym. Wie pan, stawia się na stanowisko ludzi takich, którzy gwarantują wykonanie zadania.
bezkompromisowo. Powtarzam, w wojsku rzeczą może się pomylić, ale chciałbym bardzo, przecież ja też nie byłem nieomylny, że mi się mylił na korzyść, nawet po czasie, niż że mi się pomylił, nie dopilnowując tego, że wykonano zadanie na poziomie właściwym. Tu nie ma zmiłuj się, tu trzeba podjąć decyzję bardzo szybko. W tym systemie dowodzenia on jest tak skonstruowany, o czym nas też zapewniają cały czas wszyscy, że tam są ludzie decyzyjni. Być może decyzja powinna zapaść nawet na poziomie dowódcy brygady, czy nawet dowódcy dywizjonu rakietowego. Ale trzeba też mu takie prawo, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Tak. Jeżeli ktoś liczy na to, że, albo inaczej, że ktoś sobie wziął kompetencje od wojskowych i zastrzegł sobie, że on podejmie decyzję w Warszawie o zestrzelieniu rakiety, no to w takim razie po wojnie, można powiedzieć. Decyzja powinna zapadać natychmiast i to na poziomie, powtarzam, dowódcy dywizjonu, dowódcy brygady najwyżej, a nie na poziomie Warszawy, bo jeżeli ktoś czeka na decyzję z Warszawy, to będzie po wojnie. I tych rakiet może być więcej.